Witam serdecznie. Portal Perkusyjny Bilet. Kazimierz Jąkisz. Nasz program. Zawsze zaczynam od tego samego pytania. Jak to się zaczęło? W jakich okolicznościach? Kiedy przyszło Panu na myśl, żeby chwycić za pałki? Zaczęło się od szkoły średniej, od liceum muzycznego praktycznie, którego zdałem w 1962 roku w Bielsku-Białej. Jako jeden z trzech takich samouków w zasadzie, bo ja umiałem tylko grać na akordeonie. Myślałem, że poza akordeonem świat nie istnieje. Wręcz przeciwnie, z perkusistycznych się śmiałem. Jedni ludzie muszą nosić, grają. Czasami bywało, że grali ludzie za niższe stawki też. Także nie przypuszczałem, że kiedyś los mi przydzieli, Pan Bóg przydzieli mi taki zawód. Specjalnie nie wyróżniałem się poza tym, że kochałem muzykę, ojciec kochał muzykę. Chodziliśmy po zabawach, bo wtedy nie było, można było tylko chodzić na jakieś zabawy, na weselach, gdzie grała orkiestra, przeważnie dęta. I po prostu to był mój kontakt jeden z muzyką, kocham do tej pory, to mi zostało, że orkiestry dęte uwielbiam. No i ojciec postanowił, mówi, ty masz zdolności, bo zagrał na takiej harmoszce, na takiej guzikówce to się nazywało, to było tak, że z prawej strony grało się 4 palcami i to było z 8 basów może, także to mały taki instrumencik, ale no, tam trzeba było grać. W jedną stronę było C, a w drugiej stronie było D na przykład. Była różnica jednej sekundy. I się okazało, że ja to szybko łapałem wszystko, to co ojciec tam grał. No, grał proste rzeczy, poleczki, walczyki, gdzieś tam na jakiś Ciecinę i Milinek. No mówi, słuchaj, to tak w takim razie dam cię, zapisał mnie do jakiegoś ogniska, a potem mówi, w Bielsku-Białej jest szkoła muzyczna, będziemy próbować. No to okej. Pojechaliśmy na egzamin. Oczywiście z matematyki byłem słaby, ledwo. Z polskiego też nie było za dobrze. Co tam było jeszcze? Kształcenie słuchu, no to już było nie najgorzej. Ale przy kształceniu słuchu, w czasie egzaminu, zrobiono mi test rytmiczny po prostu. Jeden z członków komisji stukał mi pewne rytmy po prostu i wystukiwał te rytmy i kazał mi te rytmy powtarzać. Z początku były to krótkie fragmenty i nie było wiadomo, co to jest za podział, co to jest za rytm. I on tylko wiedział, jaki to jest, co się kryje pod tym rytmem. No i ja mu to wystukiwałem i potem wystukał mi bardzo długi jakiś taki zestaw rytmu, różnych rytmów, ale jemu znanych. Prawda, była to jakaś melodia czy coś. I ja mu to dokładnie wystukałem, nie wiedząc dokładnie co się kryje pod tym rytmem. I się okazało, że jedna z pań, to nie zapomnę, w komisji powiedziała, no słuchajcie, takiego to myśmy tu jeszcze nie mieli. No i także przy całkowitym sceptycyzmie mojej mamy, absolutnym optymizmie mojego ojca, wyjechałem do domu, świadom tego, czy się dostanę, czy nie. No i w końcu, gdy pojechaliśmy sprawdzić wyniki, i się okazało, że moja mama do końca nie wierzyła w to, że ja mogę się znaleźć gdzieś w Bielsku-Białej, w takiej zacnej szkole, gdzieś jak taki chłopaczek, który tam grał. I poszła, zostawiła mnie w takiej restauracji obok szkoły i mówi, pójdę popatrzeć na listę, co tam jest, czy ty jesteś na tej liście. Ja już też przestałem wierzyć w to, że na tej liście się znajdę. No i się okazało, że poszła i wróciła za chwilę i mówi, wiesz co, to jest jakaś afera w ogóle. Słuchaj, ja się patrzę, jest 30 nazwisk i mówi, nie ma, a na samym końcu napisane Kazimierz Jąkisz, perkusja. No i tak się to zaczęło.
zacząłem oczywiście od klasyki. Zacząłem w początku klasyka, ksylofon, vibrafonu nie było, bida. To była straszna bieda wtedy. Stary werbel jakiś szkoła miała. Nie miał jak to uczyć, fagocista uczył na perkusji. To nie mieli profesora od specjalisty od perkusji, instrumentów perkusyjnych. Więc fagocista, dopiero potem na drugim roku zaangażowano z filharmonii perkusistę. Także z początku było bardzo cienko, ale ja uwielbiałem, był taki ksylofon, czterorządowy się nazywał, mówiono do tej pory mówi się na niego wycieraczka, bo on trochę wygląda jak wycieraczka. Teraz wszystkie ksylofony gra się w ten sposób, a tak się grało, tak jak na cymbałach. Tak, trochę tak. I po prostu zacząłem na tym ćwiczyć i tak wpadłem w taką pasję, że to mi się coraz bardziej podobało i coraz trudniejsze rzeczy na tym wygrywałem. I ćwiczyłem po godzinach, uwielbiałem ćwiczyć. Do tej pory też dla mnie ćwiczenie to jest jakiś relaks, ja się wyłączam po prostu. Nawet czasami nie wiedziałem, że już tyle czasu upłynęło po prostu. Także potem profesor mówi, ja już tu nie będę nic się męczył, tylko zagraj tutaj tego Wilhelma Tella, czy tam coś jeszcze miał wymyślone, jakieś tam melody, utwory z klasyki i tak zaczęło.